Siemanko, dzisiaj w trasie wypożyczyłem autolawetę i jedziemy po nową furę do Nidzicy, do Piotrka. Jesteśmy na miejscu. Kurde, wąsko tu. Jest fura. Czym ty przyjechałeś, taką kozą? Po taki niski samochód? To nie wiedzie. No mówiłem ci, że przecież przyjadę takim, no. Ale nie aż taki. Stary. Co, nie wejdzie? Nie, poważnie, trzeba zmienić sprężynę. Nowa furka E46 w sedanie. Pyk. Mały problem. Przyjechałem kozą lawetą i fura nie chce wejść. Jest trochę zglebiona i jest problem. Myślisz, że to da radę? Furka załadowana, trochę zabawy było, ale jest. No ale co, takie życie. Pokażę wam moją furę. Ogólnie jest to BMW E46 w sedanie, silnik 2,5, 170 koni. W środku mamy ogólnie sportowa kiera, hydrołapa, short shifter, kubły. I co, ja zaraz lecę, pakuję się, jadę do MMG Customs zrobić klateczkę, więc będzie auto na tor. A teraz Piotrek pokaże swój nowy nabytek. No to zwykłe BMW srebrno, E46. Pełno tak na ulicy. No Bema jak Bema, no. Ale ma kubeł. No to taki półkubeł. Półkubeł. Czy coś tam się dzieje? To tylko fantazja poprzedniego właściciela. Kurde. Hydrołapa robi robotę. Patrzcie na to. Nie ma taki. To pokaz pod machą. 2-0. 2-0. 2-0. Co, będzie ganiane? Może jakiego dzika pogonił. Okej, ruszam w trasę, bo jeszcze muszę jechać do Mińska Mazowieckiego, zawieźć autko na zrobienie klatki. Tak więc dzisiaj mam cały dzień w trasie do zrobienia 900 km, a jest już 10, a do 20 muszę oddać lawetę. Tak więc ogień na tłoki. Auto, jak widzieliście, jest przygotowane do takiego amatorskiego driftu. Jedyne czego brakuje to klatka bezpieczeństwa, żeby mogło jeździć po torze
i było wszędzie wpuszczane na każde imprezy. I taki właśnie jest zamysł tego auta, żeby było do amatorskiego driftu, żeby miało 170 koni na tą chwilę i żeby było do nauki. Dostaję mega dużo zapytań, jak zacząć przygodę z driftem, jak od czego zaczynać, jakie auto i tak dalej. I dlatego kupiłem to auto, żeby móc uczyć Was, widzów chętnych, jazdy bokiem. Będę robił kursy driftu. Jak ktoś jest zainteresowany, to może wejść na stronę www.kursdriftu.pl. Tam wszystkiego się dowiecie. I co? No, będziecie mogli sami spróbować, głównie o to chodzi. No, temat jest mega fajny. Niestety nie jest tani, a lepiej zacząć w takim aucie już na gotowo z osobą, która się na tym zna. Ja Wam pokażę, jak to robić, Wam wytłumaczę wszystko od początku do końca i tak naprawdę przekażę Wam całą swoją wiedzę tylko po to, żebyście mieli jak najszybszą tą drogę skróconą, bo nie ma co ukrywać, ale początki są bardzo trudne. Ja miałem też to szczęście, że mnie uczył mój kolega Łukasz Tasiemski, co nie ukrywam, że zrobiło bardzo dużą robotę, bo po prostu miałem drogę na skróty. Całe szkolenia będą się odbywać na Autodrom Pomorze w Pszczółkach, tak więc ludzie z Pomorskiego mają bardzo blisko, a cała reszta Polski mi się wydaje, że też nie ma najgorzej, bo Pszczółki są obok autostrady A1, więc dojazd z całej Polski jest całkiem spoko. A moim pierwszym uczniem, już to jest, zdeklarował się, właśnie będzie pan Roman, dyrektor Autodrom Pomorze. Mówi, że od dawna ma zajawkę, więc w ogóle cieszę się, że moim pierwszym uczniem będzie taka osoba, która właśnie prowadzi taki obiekt i mam nadzieję, że zaszczepię w nim jeszcze większą zajawę do driftu i Was wszystkich też, którzy będą chcieli wpaść, pouczyć się i poczuć tą adrenalinę, bo to jest masa adrenaliny, która jest niesamowita i no to trzeba zrobić, nie ma co tu więcej gadać, no tak naprawdę. Kto jeździł bokiem, ten wie, kto nie, to się dowie. A kto się nie dowie, no to przykro mi, dużo tracisz. Jedziemy robić klateczkę i później będzie upalando w końcu. Dojechałem do Michała z MMG Customs. Ładujemy kompresor, nadmuchamy trochę bara w opony, co było łatwiej go ściągnąć. Szukamy drewna i zrzucamy furę. No, ogólnie był jeden bar, Piotrek jeździ na niskim ciśnieniu. Tak więc my wrzucimy 4 bary i będzie trochę łatwiej zjechać. Paweł dostarczy nam E46, która jest szykowana do jego szkółki driftowej. Będziemy montować klatkę, przerabiać trochę fotel kierowcy, żeby każdy mógł sobie potrenować i zamontujemy nasz jackpoint, żeby wymiana opon była o wiele łatwiejsza. No, a już resztę zobaczycie z prac z filmiku. Siema! W tym odcinku pokażę Wam, jak przygotować auto pod klatkę oraz sam montaż tej klatki. Zatem do dzieła. Proces przygotowania samochodu, jeżeli już go kupicie i chcecie wstawić tą klatkę, zaczyna się od demontażu całego wnętrza. Wiele osób pyta, jak ma być przygotowany samochód, który przyprowadzacie mi na klatkę. A wygląda to następująco. Demontujemy całe wnętrze, łącznie z deską, wszystkimi plastikowymi elementami pod sufitką, co się tylko da, wybebeszacie, tak? Przywozicie najlepiej gołą karoserię. Bezpieczeństwo najważniejsze.
Plan na dzisiejszy dzień to odebrać furę i wracając jadę na Pszczółki, przetestować ją, bo w sumie jeszcze jej nie upalałem. Tak więc mam ze sobą nowe oponki. Przygotowałem się już, bo fura jest trochę zglebiona i ciężko się wjeżdża na taką kozłowatą lawetę. Tak więc przygotowałem się i zabrałem ze sobą, już wam pokazuję. Zabrałem ze sobą drewno. Tak, dzięki temu postaram się wjechać na tą lawetę dużo szybciej i sprawniej. Nie miałem nic innego pod ręką. Ruszam w trasę i odbieramy 4.6. Dojechaliśmy do Michała i co, furka gotowa? Siema. Weź powiedz, co zrobiłeś w sumie. Co ja zrobiłem? No co, wstawiliśmy klatkę, podnieśliśmy fotel kierowcy zgodnie z zamówieniem, no i zamontowaliśmy jackpoint, żeby łatwa była zmiana opon podczas treningu. Tak, właśnie teraz jest plan taki, że zmieniamy koła. Aktualne koła są łyse i co? I przetestujemy od razu jackpoint. Będzie. Pyk, działa. A ja wam w międzyczasie pokażę klateczkę, jak w środku wygląda. No i mamy pak. Tu z tyłu przyjdą 4-punktowe pasy, takie zakładane właśnie na klatkę. Podnieśliśmy trochę fotel kierowcy, był strasznie nisko. No i mamy klateczkę. Teraz tak naprawdę możemy upalać na każdym torze. A co to się buduje? Co tutaj? No. A, takie moje auto do zabawy. E30. E30 jak każde inne. Trochę powycinane. Jak będzie dobrze, to w przyszłym roku na Drift Open się zobaczymy. Powiedz, jaki motor będzie? Wiesz co, na razie 2.8 z kompresorem, finalnie wjedzie turbo, tak? Zobaczymy, wiesz. Co? Na razie trzeba się wjeździć samochód, o. Ważne, żeby zacząć jeździć. Pokażę wam jeszcze, jak w środku wygląda. A, bo to... Klatkę sam robisz, czy ktoś robi? Wiesz co, ja na nadwozie kupiłem już z klatką od Ireco. No dużo nie, no ale wiesz, wiązkę położyć, układ chłodzenia, to wszystko, wiesz, popodciągać. Części są, tylko nie ma czasu. Czas, to jest to właśnie. Trzeba mieć czas. Dobra jakość. A chłodnicę czego masz? Wiesz co, chłodnica z Nissana chyba 200 Fixa. Ogólnie udało się bez drewna wjechać autem, ale jest mały problem. Uważam, że aż beton pęka. Trochę nam się laweta zakopała. No, dam radę. Jechałem właśnie na Autodrom Pomorze. Mam za sobą od rana 800 km i 9 godzin jazdy. Tak więc teraz czas pojeździć bokiem, a nie prosto. Rozładowuję furkę i czas coś poupalać w końcu. Tu jest furka, a tutaj wam pokażę właśnie plac, na którym będziemy się uczyć jeździć. Czyli Autodrom Pomorze. Strasznie duży plac do nauki podstaw jazdy. Jeżeli ktoś już zacznie ogarniać, przenosimy się na tor. Na tor, na którym nieraz odbywały się zawody Drift Open. Tak więc traska jest naprawdę ciekawa, dużo zakrętów, dużo fajnych winkli. Nie ukrywam, że to ogólnie Pszczółki są bardzo fajnym torem. Lekko przypominają Koszalin i no na pewno nie ma tutaj nudy. Jest dużo przekładek, co jest mega wskazane do nauki jazdy.
udało się. Patencik zadziałał. Dojechała reszta ekipy i teraz Asia będzie testować gruza. Asia, czy potrzebujesz jakichś wskazówek? No nie, poćwiczę najpierw sama sobie. Już wszystko wiesz. Tak, wszystko wiem, wiesz tutaj. Jest okej. Asia jest moim wychowankiem, uczyłem Asię jeździć od zera. Tak więc zobaczymy, jak Asi pójdzie teraz. Upalanie nowej treningówki. Super, ej, fajnie. Nadaje się auto, nadaje się do driftu. Widzicie? Nawet dziewczyna upala, więc 170 koni wystarczy w 100%, żeby upalać i się uczyć. Ładnie idzie, ale zbiera chyba... Woda, zobacz, Paweł kapie tutaj w chłodnicy. Dobra, dawaj, pokaż co tam jest. Kapie przez cały czas. Pewnie drobiazg. Po długich przygotowaniach chciałem Was zaprosić w końcu na moją nową stronę kursdriftu.pl. Znajdziecie na niej różne kursy w zakresie driftu. Są wspólne treningi, jest wiedza teoretyczna oraz niedługo już ruszam z kursami indywidualnymi. Szczególnie chciałem zaprosić osoby, które dopiero zaczynają przygodę z driftem na ABC Driftu. Jest to wykład, w którym dowiecie się, ile kosztuje amatorski drift, jakie auto do driftu wybrać oraz jakie modyfikacje w takim aucie poczynić. Jest dużo więcej jeszcze aspektów, które Wam przekażę. Krótko mówiąc, będzie to wiedza, dzięki której będziecie mogli szybciej i taniej zacząć przygodę z driftem. Na tym głównie mi zależy, to jest moja misja, żeby Wam to przekazać. Tak więc zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, wbijajcie na Facebook, Instagram. Piona.